Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie z tej strony Merlin i dzisiaj pokażę wam, jak możecie założyć darmowy serwer Aternos dla was i dla waszych znajomych. A więc na początku przechodzimy sobie na stronę aternos.org, link znajdziecie w opisie. Tak wygląda ta strona i na początku, jeżeli nie będziecie mieć języka polskiego, możecie w prawym górnym rogu kliknąć sobie Language i tutaj z tej listy wybrać język, który was interesuje. Dobrze, następnie w prawym dolnym rogu mamy opcję Graj. Ją sobie naciśniemy i teraz, jeżeli nie macie konta, musicie nacisnąć zarejestruj się. Jeżeli macie konto, wtedy wpisujemy tutaj wasze dane, a jeżeli wybraliście opcję zarejestruj się za pomocą konta Google, wybieramy zaloguj się przez Google. My klikamy zarejestruj się i następnie będziemy musieli podać nazwę naszego użytkownika. Ja sobie podam nazwę użytkownika Merlin Poradniki i następnie musimy akceptować, zgadzam się z warunkami usługi i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Te dwie opcje sobie musimy zaznaczyć. Jeżeli ludzik jest na zielono, wtedy bez problemu możemy założyć konto. Jeżeli nie jest na zielono, czyli tak na przykład teraz, my pod spodem zobaczymy nazwę błędu, czyli w tym wypadku do nazwy komunikat błędu, nazwa użytkownika już istnieje, więc będziemy musieli ją zmienić. Następnie klikamy dalej i teraz mamy opcję albo zalogować się przez Google, jeżeli macie konto Google, czyli na przykład jeżeli macie waszego Gmaila, wtedy bez problemu możecie się zalogować. Alternatywnie wpisujemy hasło oraz adres e-mail. Adres e-mail nie jest wymagany, więc wystarczy podać hasło. Tylko jeżeli nie podacie e-maila, wtedy jeżeli zapomnicie waszego loginu oraz hasła, nie będziecie mogli odzyskać waszego konta. Jeżeli macie serwer i jakiś tam po prostu świat będziecie mieć i zapomnicie tych danych i nie podacie e-maila, to koniec. Przepadło wasze konto. Dlatego ja polecam mieć e-mail i założyć sobie na przykład na Gmailu jest za darmo. Więc my sobie możemy tutaj bez problemu założyć. W tym wypadku podamy sobie jakieś hasło. I klikamy zarejestruj się. Następnie klikamy na dole zgadzam się i w taki oto sposób wygląda stronka Aternosa. Na samym środku mamy napis stwórz serwer, który sobie klikamy i teraz musimy wybrać, czy chcemy mieć Java Edition czy Bedrock Edition. Bedrock Edition to jest wersja na telefon i na Windows 10, ale my chcemy sobie stworzyć na Java Edition. Bedrock Edition zrobimy w innym odcinku. Więc klikamy sobie Java Edition, następnie tutaj mamy proponowaną nazwę. Klikamy sobie edytuj i możemy sobie edytować tutaj nazwę na coś innego. Oczywiście ta nazwa nie może być zajęta. Merlin Poradniki akurat mi się podoba, więc sobie zostawimy. Więc sobie zostawiamy. Następnie możemy zmienić tutaj motto naszego serwera. Witaj na serwerze użytkownika Merlin Poradniki. My sobie to zmienimy, klikając ten oto tutaj elemencik i możemy sobie zmienić na przykład gramy na darmowym serwerze Merlina i wykrzyknik. I na przykład Merlina sobie zrobimy, żeby było fajne, takie różowe i na przykład zrobimy sobie darmowym, damy sobie, żeby było podkreślone i żeby się wyróżniało na złoto. I teraz gramy na darmowym serwerze Merlina. Jak widzimy, mamy tutaj inne rzeczy, które możemy sobie wybierać. Możemy sobie dodać na przykład emoji jakieś, na przykład serduszko na końcu i to serduszko sobie dać fajne czerwone, tak teraz. Możemy tutaj sobie też kopiować, czy zaznaczać, klikając prawym kopiuj, a potem prawym wklej rzeczy tutaj i tak dalej, i tak dalej. My sobie to zapiszemy, bo nam się to podoba i teraz klikamy pod spodem napisz stwórz. Napis stwórz. I teraz widzicie, jeżeli będziemy mieć taką sytuację jak teraz, to należy wyłączyć adblocka. Możemy też kliknąć kontynuuj z adblockiem mimo to, ale wtedy musimy poczekać 3 sekundy i w zasadzie za każdym razem jak coś będziemy robić na stronie, wtedy będziemy musieli kliknąć informację kontynuuj z adblockiem. Alternatywnie, jeżeli macie właśnie adblocka i nie chcecie, żeby, że tak powiem, Aternos stracił, tylko żeby się po prostu zyskiwał i dalej istniał, wtedy musimy w Chromie kliknąć tutaj na ten znaczek tego puzzla i tutaj mamy naszego adblocka i go klikamy sobie lewym i teraz możemy wstrzymać na tej stronie, klikamy zawsze. I teraz zobaczycie, że w cholerę reklam nam się pojawi. Z prawej strony, u góry, na dole, wszędzie po prostu tych reklam jest w cholerę, ale w taki oto sposób ta strona zarabia, jeżeli ktoś by się chciał dowiedzieć, w jaki sposób będzie zarabiać. No dobrze, zjedźmy sobie niżej i zobaczymy, mamy tutaj adres naszego serwera, który sobie skopiujemy, klikając kopiuj, albo po prostu zaznaczamy, klikam prawym, kopiuj, albo Ctrl+C. I mamy silnik, to będzie serwer waniliowy, czyli bez żadnych pluginów, bez niczego, oraz wersja gry. Mamy też automatyczne aktualizacje, czyli jak wyjdzie nowy Minecraft, wtedy mamy opcję zapytaj, możemy mieć nigdy albo zawsze. My sobie ustawimy, że nigdy, ponieważ nie chcemy mieć żadnych aktualizacji, ponieważ mogą pluginy po prostu, jeżeli będziecie mieć pluginy, to po prostu mogą nie działać, a jeżeli po prostu zmienicie na przykład z wersji 1.21 na 1.22, załóżmy, i wasz świat jest na wersję
21, czy tak teraz, to może wam po prostu zepsuć cały świat ta aktualizacja. Nie musi, ale może, dlatego warto mieć to na uwadze. Ok, a więc silnik to jest waniliowy, czyli bez pluginów, zwykły czysty Minecraft. Klikając zmień, możemy sobie zmienić te inty. Na przykład na jakiś snapshot Minecrafta, czyli nieoficjalną wersję, która wyszła. Na Paper Bucket, tak jak widzimy, tutaj jest dla pluginów. Spigot Bucket też jest dla pluginów. Jeżeli chcecie mieć pluginy, to ja wam polecam albo Paper, albo Purpur. Czym się te wersje różnią? Mają takie różnice, na przykład Purpur jest bardzo, można go skonfigurować, jest bardzo szybki. Paper nie ma tak dużej ilości opcji konfiguracji, aczkolwiek też jest bardzo szybki. A Spigot jest po prostu kopią, czy tam forkiem Bucketa. I czy jest szybki, czy nie, na pewno jest wolniejszy niż Spigot, niż Paper i Purpur, dlatego wam to polecam. Jeżeli chodzi o mody, tutaj mamy Fabric i tutaj mamy też Quilt dla modów, mamy też dla modów Forge. To wszystko zależy od tego, co wasza paczka modów wymaga. Mamy też opcję, słuchajcie, tutaj Modpacks, gotowe paczki modów i mamy tutaj dwie opcje i dla pluginów, i dla modów, to znaczy, że i pluginy, i mody będzie obsługiwał ten tutaj system Mohist albo Arclight. Mamy też opcję dla Bedrock Edition, mamy Bedrock zwykłą, Bedrock Preview albo Pocket Mine, tutaj mamy jeszcze dla pluginów. My sobie, słuchajcie, zrobimy serwer dzisiaj waniliowy, dlatego zostawiamy sobie wanilię i tutaj możemy wybrać inną wersję. Ja sobie wybiorę wersję 20, standardowa reklama, którą sobie zamykamy i widzimy, wanilia, tutaj informacja jest i tutaj mamy skąd pobrać Minecrafta. To nas aktualnie nie interesuje. Dobrze, następnie przechodzimy sobie w opcje. Opcje, tutaj mamy domeny, które sobie możemy dodać dla naszego serwera, ale my tego nie będziemy robić. Dlatego wracamy do opcji i mamy tutaj opcję, na przykład zainstaluj ponownie, co nas nie interesuje. Jak sobie zjedziemy niżej, gdzie w cholerę tych reklam jest tutaj, mamy Server Properties i w Server Properties możemy sobie ustawić różne rzeczy, tak jak maksymalną ilość miejsc, tryb gry, tutaj fajnie możemy sobie wybierać, przetrwanie Survival, Creative, Adventure i Spectator. Wszystkie te rzeczy, słuchajcie, specjalnie zrobiłem filmik ostatnio właśnie, w których omawiam wszystkie te rzeczy. Jeżeli chcecie, ten filmik wam tutaj się teraz w prawym górnym rogu wyświetla w karcie, możecie zobaczyć i tam, słuchajcie, zobaczyć sobie, co każda z tych funkcji robi. Teraz jej nie będę omawiał, ale wiecie, że tutaj możecie sobie ją włączyć i wyłączać. Javą się nie musicie martwić, strefą czasową Europa jest w porządku i to jak najbardziej zostawiamy sobie tak, więc te options mamy za sobą. Następnie mamy dziennik. Dziennik to jest nic innego jak po prostu konsola, konsola jest, a dziennik to jest nie, że tak powiem, aktywne, czyli konsola jest aktywna na bieżąco, czyli jeżeli wystartujemy nasz serwer, to tu będziemy mieć informacje i będziemy sobie mogli zobaczyć w czasie rzeczywistym, a jeżeli chodzi o dziennik, to jest taka historia tego, co się działo na naszym serwerze. Następnie mamy gracze, w graczach mamy białą listę, biała lista to jest osoby, które są dozwolone na serwerze, bądź osoby, które są w zasadzie biała lista to jest tylko osoby, które mogą grać na serwerze. Kto może grać na serwerze? Biała lista domyślnie jest wyłączona. Ją możemy sobie w opcjach serwera włączyć, jeżeli sobie zobaczymy tą białą listę, gdzie ona jest. Tutaj mamy Nether, wymuś pakiety, poziom trudności jest. White lista, biała lista. Jak ją sobie włączymy, to możemy sobie ją tutaj właśnie skonfigurować. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o osoby no premium, to osoby no premium, które chcą grać na serwerze, jeżeli macie Minecrafta, którego kupiliście, to znaczy jeżeli macie Minecrafta takiego jak ja teraz, czyli macie Minecraft tak zwany Launcher Premium z minecraft.net, wtedy tą opcję możecie zostawić na wyłączoną. Aczkolwiek, jeżeli chcecie grać z osobami no premium, czyli które nie kupiły Minecrafta, czyli na przykład jak mają T-Launcher, czy jakiś tam inny launcher niż oryginalny, to wtedy musicie tą opcję włączyć tak jak teraz tutaj, żeby było taki haczyk do góry i wtedy będzie tutaj napis na dole Online Mode False. Bo inaczej, jeżeli dołączycie na serwer i będziecie mieć błąd, tam coś o username, że nie można znaleźć username, to oznacza tyle, że macie po prostu serwer premium, czy tak teraz, online mode true, a wasz klient, czy tam kolega, który próbuje dołączyć, ma właśnie no premium Minecrafta i wtedy on nie będzie mógł dołączyć. Dlatego, jeżeli macie no premium, albo ktoś z waszych graczy na serwerze ma no premium i chcecie, żeby dołączył do serwera, to musi być zaznaczone tak jak teraz na zielono. Dobra, ale ja sobie to wyłączę, bo mi to jest niepotrzebne. Ok. I ważne, jeżeli to zmienicie te ustawienia, musicie zrestartować serwer. Następnie mamy operatorzy serwera i operatorem serwera to jest taki administrator serwera. Ja sobie tutaj wpiszę mój nick, czyli Merlin Play Games i damy sobie dodaj. Widzicie, nawet mi załadowało moją buźkę. I następnie co?
sobie cofniemy. Mamy zbanowani gracze, czyli gracze, którzy mają bany. Jeżeli nie wiecie, co jest ban, to jest blokada gracza. Więcej o banie, jak zbanować gracza, możecie zobaczyć u mnie na kanale. Jest do tego też poradnik. Mamy tak samo bany IP, czyli jeżeli chcemy kilka osób na przykład z tego samego domu zbanować, to wtedy banujemy IP i już nie może więcej ta osoba dołączyć. Ok. Co mamy, słuchajcie, dalej w graczach to jest wszystko. Następnie mamy silnik gry, to już silnik sobie przed chwilką omówiliśmy. Następnie mamy pliki gry, pliki serwera, czyli tutaj mamy OPS, czyli lista osób, które ma operatora. Server.properties to jest plik, w którym są ustawienia serwera, czyli w opcjach. I Word to jest folder naszego świata. I następnie mamy, słuchajcie, opcje światów. Tutaj mam opcję zoptymalizuj. Możemy sobie dokładnie przeczytać, co to jest, co to dokładnie robi. Następnie możemy sobie przesłać nasz świat, jeżeli mamy na przykład świat z serwera, czy tam single player i chcemy go tutaj wgrać. Możemy to zrobić w tym oto miejscu. W opisie znajdziecie, słuchajcie, playlistę, w którym pokażę wam, jak to wszystko zrobić na Aternosie. Następnie mamy kopię zapasową. Kopia zapasowa to jest backup, ale do tego będziecie potrzebować konta Google. Tak jak tutaj to piszę. W opisie też wam pokażę, też będzie link do playlisty, w którym pokażę, jak to zrobić. I następnie dostęp. Dostęp to jest, że tak powiem, inna osoba Aternos może konfigurować wasz serwer. Na przykład wasz kolega ma serwer i już nie chce go mieć, ale ma tam wszystko fajnie ustawione, to wpisuje wasz nick tutaj i może konfigurować serwer. A więc to tyle, jeżeli chodzi o takie ustawienia całego serwera. I teraz przechodzimy, słuchajcie, w zakładkę serwer. Jak już mamy wszystko tutaj ustawione jak chcemy, klikamy uruchom. Czy akceptujemy EULA Minecrafta? Tak. Jeżeli dacie nie, to nie będzie działać. Jak pozwolisz nam na wysyłanie powiadomień, to powiadomimy cię, gdy twój serwer będzie online. I to, jeżeli zrobimy klikiem OK, wtedy w lewym górnym rogu wyświetli się takie okienko, w któremu możemy dać albo blokuj, albo zezwalaj. My sobie dajemy zezwalaj, żebyśmy mogli zobaczyć, co się stanie. I teraz widzimy, serwer nasz startuje. Ja sobie spróbuję skopiować ten oto link, klikę kopiuj. Możemy też dać połącz i widzimy, tutaj mam port serwera, czyli adres IP jest Merlin poradniki Aternos.me i port serwera. Jeżeli damy OK, wtedy widzicie, nic się nie dzieje, w Minecrafcie też nic się nie dzieje, więc to jest, tak powiem, tylko po to, żebyśmy mogli sobie skopiować adres IP. Ale co możemy ciekawego zrobić? Wiemy, że już dostaniemy powiadomienie, więc możemy już przyjść do Minecrafta, aczkolwiek pokażę wam, jak działa konsola. Konsola, widzicie, działa dokładnie w taki sposób, że na żywo możemy tutaj oglądać, co tutaj się dzieje. I widzimy, mamy preparing world tutaj i mamy 0%. I to idzie cały czas 0%. Jeżeli byście mieli serwer Aternos na waszym komputerze, wtedy to byłoby bardzo szybko, to było kilka sekund, ale przeważnie zależne jest to od waszego sprzętu. Ale jeżeli mamy to na Aternosie, jest serwer darmowy, to widzimy, że trzeba poczekać czasami kilka minut, czasami kilka godzin, w zależności od tego, ile serwerów jest online, na to, aby wasz serwer wystartował. Możemy zobaczyć też dziennik. I dziennik, widzicie, to jest nie na żywo, widzicie, nie aktualizuje się, ale jest to historia tego wszystkiego, co się działo na waszym serwerze i jest to bardzo, bardzo fajne. Tutaj widzicie, nawet możecie sobie to udostępnić za pomocą tego linku. Ale nas to nie interesuje. My sobie możemy zobaczyć dziennik. Widzimy, nasz serwer startuje, a przynajmniej dziennik konsole i widzicie, wystartować nie może. Tak mówię, może to potrwać kilka minut, godzinę albo kilka godzin. W zależności od tego, jakie jest obciążenie serwerów Aternos. I tutaj piszę uruchamianie. Dobrze, więc my sobie w tym międzyczasie przejdziemy do Minecrafta i w Minecrafcie przejdziemy sobie do multiplayer, czyli tryb wieloosobowy, druga opcja od góry. Klikamy sobie i klikamy add server. Jako nazwę sobie to usuniemy i wpiszemy Aternos. I server adres, klikamy Ctrl V albo Command V na Macu i wklejamy ten adres. Następnie klikamy Done. Odświeżamy i to jest nasz serwer Aternos. Jeżeli wpisaliście adres poprawnie, klikniecie podwójnym. Widzimy tutaj na serwerze już w konsoli mamy, że próbuje się połączyć Merlin Play Games z tym serwerem, ale serwer jeszcze nie wystartował, więc musimy poczekać, więc poczekajmy, aż serwer wystartuje. Jak widzicie, w taki oto sposób wygląda powiadomienie, jak wasz serwer wystartował i w prawym dolnym rogu w taki oto sposób zobaczymy to powiadomienie. No dobrze, a więc serwer jest online i co ważne, 6 minut mamy na to, żeby dołączyć do serwera, potem serwer się wyłączy. Czyli co jest, słuchajcie, największym minusem Aternosa? To, że jeżeli nikt na naszym serwerze nie gra, to on się w ciągu 6 minut wyłączy. Około 6 minut, może być trochę też mniej bądź więcej. A więc mamy nasz serwer Aternos i teraz się łączymy z nim. Jak widzicie, odświeżyłem, tutaj piszę nam 0 na 20 graczy, gramy na darmowym, grasz na darmowym serwerze Merlina. Aternos sobie nadaliśmy nazwę, tej nazwy u góry, tej białej tu nikt nie widzi, ale tą pod spodem wszyscy widzą. Więc to sobie możemy właśnie zrobić. Jeżeli chcecie ustawić tutaj logo waszego serwera, tak jak ja mam to w tym wypadku tu u góry, to nagram osobny filmik,
będzie link w opisie. Dobrze, a więc połączmy się z serwerem. Pyk, 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 pyk. Tadam! I jesteśmy na serwerze. I możemy sobie, widzicie, rozwalać bloki. Co fajne, jesteśmy operatorami. Podaliśmy sobie operatora, więc sprawdźmy, czy możemy używać Game Mode. Game Mode Creative. Widzimy, możemy używać bez problemu. Co, słuchajcie, jest minusem Aternosa jeszcze dodatkowym. Jest to, że po prostu możliwe jest, że wam będzie serwer lagował. Jeżeli będziecie mieć jakieś pluginy, to po prostu nie będą wam leciały bloki. Ja sobie tutaj pozwolę dodać do testów siekierkę i napisać sobie polecenie Game Mode Survival. Więc jeżeli będziecie mieć w ogóle jakieś mody, to może wam bardzo lagować. Albo przy w ogóle ilości gracz 3 na przykład. Czy jeżeli to w sumie zależy od pory dnia, ile serwerów jest online, wtedy wam może lagować. Więc na pewno jeżeli gracze będą na serwerze biegać, to możecie mieć lagi. Więc warto to mieć na uwadze. Jak widzicie, akurat teraz żadnych lagów nie mam. Tutaj wszystko działa bardzo, bardzo płynnie, bardzo, bardzo dobrze, więc, że tak powiem, no dobrze wszystko działa, jest grywalne, ale możecie sobie to przetestować przy większej ilości osób. Ja sobie testowałem przy 4 graczach i przy 4 graczach już te serwery nie wyrabiały, więc to jest niefajne. Co dodatkowo, właśnie tak jak mówię, jak teraz sobie przejdziemy na stronkę, widzimy tutaj stop countdown. Jeżeli ja z tego serwera wyjdę, zobaczycie, to znaczy nie tylko ja, tylko jeżeli ostatnia osoba z serwera wyjdzie, to rozpocznie się, słuchajcie, countdown. I ten countdown wynosi 2 minuty 40 sekund, żeby ktoś dołączył do serwera. Jeżeli nikt nie dołączy do serwera, serwer zostanie wyłączony. I wtedy będziecie musieli serwer od nowa uruchamiać. Więc jeżeli chodzi o właśnie Aternos serwery, to jest największy problem. To jest największy problem. No i te lagi, nie? Ale tak to jeżeli traficie dobrze, chcecie pograć z kolegami i przede wszystkim nie chcecie wydawać pieniędzy, to jest na pewno opcja, którą wam bardzo serdecznie polecam. W następnym odcinku pokażę wam też inny hosting, gdzie możecie mieć darmowy serwer dla kilku osób, tak jak właśnie Aternos, tylko będzie tam mniej lagów niż tutaj. Więc ja mam nadzieję, że wam pomogłem. Zachęcam was do subskrypcji, kciuka w górę oraz do założenia konta Magic Team, link w opisie. Zachęcam was też na moje inne kanały, czyli kanał z grami oraz kanał z vlogami. Też oczywiście linki będziecie mieć w opisie. Ja jestem Merlin. Zostawcie suba z dzwoneczkiem. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!